Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Muszę Was troszkę przestawić. Dzisiaj będziemy robić flaczki. Flaczki, taką zupę flaczki. I już Wam mówię, jak ja robię. Tutaj mam 1,5 kg flaków wołowych. I teraz takie flaki wołowe można kupić w takich pojemnikach kwadratowych, a można też kupić w takich woreczkach. Ja czytam skład, tam są tylko flaki, nic więcej tam nie ma. Nie ma tu na pewno soli albo glutaminanu, sodu, tak jak każdy się boi. Nie ma tu tego. I teraz od czego zaczynamy? Tutaj, tak jak mówiłam, mam 1,5 kg. Zaczynamy od... Ja dzień wcześniej ugotowałam sobie taką bazę do flaków. Jest to tak jakby zwyczajny może rosół. Dałam tutaj tak, warzywa, pietruszkę, seler, por, marchewka. Do tego dałam 2 takie goloneczki z indyka, to się nazywa, to takie podudzie z indyka, 2. Uważam, że jest to wystarczająco, ponieważ mają być to flaki, a nie mięso inne. Ja lubię flaczki, no ale troszeczkę mięska będzie. Także tu jest ugotowany po prostu na małym ogniu, gotowałam wywar do miękkości tego mięsa. I teraz, także ja już to mam gotowane, odkładam sobie, wywar odstawiam. O, fajny wywar i tu zaraz będziemy. I teraz co robimy? Te flaki ja robię tak, to jest tak jak mówiłam, to jest mój przepis do garka. I sprawdzajcie, wiecie, bo naprawdę flaki można kupić różne. Na przykład tu jedne takie ładne są, naprawdę ładne, pokrojone, białe. A znów te co kupiłam w woreczku, one takie nie za ciekawe są. Te w kwadratowym właśnie, bo kupiłam specjalnie 2, żeby Wam pokazać. Były o dużo ładniejsze. Także sprawdzać, jakie kupujecie flaki, sprawdzać właśnie w tych kwadratowych czy w woreczkach. Ja jeszcze je tak przejrzałam, na przykład tu mi się to nie podoba, bo to trzeba przejrzeć wszystko, bo to wiadomo, to podejrzewam maszyna robi. Ale ja przejrzałam, są ładne, nic tu takiego. O, to później dam, to sobie Maja zje, bo tak jak mówiłam, tu nie ma soli, nie ma nic. To są tylko obgotowane flaki wołowe. I ja tutaj do flaków zaleję ciepłą wodą. Już Wam pokazuję. Zalewam ciepłą wodą. O. Aby tylko przykryć flaki. I one, oczywiście nie patrzcie, że ich jest tak dużo, bo one zmniejszą swoją objętość. Także po obgotowaniu one po prostu zmniejszą objętość. Do tego dodaję łyżeczkę soli. O. Nastawiam na gaz i doprowadzam do zagotowania. Flaki się zagotują i będziemy je odcedzać. I drugi raz to samo powtórzę. Odcedzone flaki włożę do garka, zaleję ciepłą wodą, dam łyżeczkę soli i je znów do zagotowania. Będą się gotować 2-3 minuty i odcedzam je. Także widzimy się troszkę później. Nastawiam na gaz. Nastawiamy na gaz po prostu szybko, na duży gaz, żeby nam się szybko zagotowało i po 2-3 minutach będę je odcedzać. Flaczki nam się gotują, a ja za ten czas obiorę nasze mięso z kości. Tak, obiorę nasze golonki z kości, takie malutkie kawałeczki, a marchewkę i pietruszkę pokroję tam w kosteczkę. One są ugotowane, to raz, dwa, jak tam będziecie chcieli. O.
No tutaj już mam te, jak to się nazywa, te golonki z indyka, mam już obrane mięsko, pokrojoną pietruszkę, kawałek selera i marchewkę mam pokrojoną. Sobie odstawiam na bok. Flaczki się już tam 5 minut, 10 nie więcej gotowały. Teraz je odcedzę. Teraz na druślak. Nie jest to przyjemny zapach, powiem Wam. Ale jeżeli drugi raz powtórzymy tą czynność, wszystko będzie w porządku. Woda ciepła. One już zmniejszyły objętość. Tak. I flaczki nasze do wody. I będziemy odgotowywać, tak jak mówiłam, drugi raz. Daję łyżeczkę soli. Od zagotowania 5, maksymalnie 10 minut. I drugi raz mi się zagotowały. Odcedzę. Tak. Już zapach jest całkiem inny. I przeleję je ciepłą wodą. Pod kranem na druślaku przelewam je pod ciepłą wodą. Dobra. Nasz rosół tutaj jest, tak. Do tego naszego rosołu, tego wywaru takiego dajemy majranek. Tak. Znajdę, dobra. Ja lubię majranek, więc ja dam takie 2 czubate łyżki. O. Tak. Dam 2 czubate łyżki majranku. Tak jak mówiłam, tutaj już mam wywar, także może być tak. Musicie sprawdzać, bo nie wiem, czy do wywaru dodaliście odpowiednią ilość soli, czy nie. Ja lubię flaki na pikantnie, więc tutaj mam takie płatki z pikantnej papryki. O, dam takie pół łyżeczki, ale mówię to tylko dla tych, co lubią na pikantnie. Tak. Słuchajcie. I te nasze flaczki dajemy. Patrzcie, jaki się mało zrobiło. Tak. I dodaję czosnku. Ja dodaję czosnku bardzo dużo, bo my po prostu lubimy. A tak normalnie dodać 2-3 ząbki. Można wycisnąć przez praskę. I teraz na małym ogniu gotujemy do miękkości flaczków. Tutaj mam dalej nasze golonki z indyka i warzywa. Tego jeszcze nie wrzucamy. Także myślę, że tak około godziny to na pewno. Za godzinę dopiero sprawdzę miękkość. Miękkość flaków, ale naprawdę gotujemy na małym ogniu, żeby nam się flaki nie zrobiły białe. Jeżeli lubicie inne przyprawy, to poproszę dodać. I witamy się. Słuchajcie, u mnie flaczki gotowały się godzinę i 40 minut. Okazało się, że te flaczki, które kupiłam w woreczku, ugotowały się dużo szybciej, a te flaczki, które niby były ładniejsze, były w kwadratowym pojemniczku, one jeszcze były twarde, więc po prostu gotowałam je razem. Teraz już sprawdziłam, są miękkie. I co dodaliśmy? Nie wiem, czy wiem, na pewno dodaliśmy tutaj majranek. I teraz tak, dodajecie przyprawy
próbujecie teraz i dodajecie przyprawy, jakie tylko lubicie. Można dodać też kostkę rosołową, jeżeli ktoś lubi. Ja lubię, więc ją dodałam. Można doprawić magii też. No naprawdę, no tutaj jest dowolność. Próbujemy, czy dodajemy sól, czy coś, dlatego że pamiętajmy, że żeśmy obgotowywali flaki, to żeśmy solili. No i nasz rosół był też solony z przyprawami. I teraz jeżeli ktoś się zapyta, czy jak nie mam rosołu, czy mogę flaki ugotować na takiej zwykłej wodzie. No bynajmniej ja bym takich flaków nie chciałabym takich flaków jeść. Uważam, że flaczki powinny być, bynajmniej ja tak robię, ugotowane na rosołu. Najlepiej by był akurat tutaj, bo to są flaki wołowe, najlepszy by był rosół wołowy, no ale z indyka też był bardzo dobry i próbowałam, jest naprawdę dobrze, także ja już doprawiłam sobie do smaku. Tutaj dodaję tą nogę z naszego indyka, taką, o widzicie, z mięska oberwaną. To są takie kawałeczki mięska. I tutaj mam marchewkę, pietruszkę i seler pokrojoną w kosteczkę. I my będziemy jeść takie właśnie flaki rosołowe. I takie rosołowe sobie troszkę też zamrożę, będę miała, bo gotuję flaki w listopadzie i będę miała za 2-3 miseczki flaków zamrożonych na Sylwestra. I to by było na tyle. Także naprawdę nie jest trudno ugotować flaki. Proszę się nie bać, aby się tylko teraz zagotowały. Można je mrozić. Ja będę mrozić. Dlaczego? Dlatego, że 2 razy próbowałam flaki zrobić w słoiku i słuchajcie, no niby słoik zaciągnął, a coś było no nie tak, więc nie przekonałam się do tego sposobu i będę je po prostu mrozić. Także jak się zagotują, odstawiamy do miseczek, jeżeli ktoś ma ochotę zamrozić, zamrozi i koniec. Także nie jest to to nie jest to trudne i już Wam pokazuję, nie wiem czy to widać, one są, chyba widać, ja chyba pokażę Wam, bo na pewno będą pytania, bliżej już nie mogę, ale pokażę tak, one są naprawdę przezroczyste, o, widzicie? Nie wiem czy to widać, o. Przezroczyste flaki. Tu nie ma nic jakiegoś białego czy coś takiego. O. Tak jak galareta powinna być przezroczysta, to tutaj flaczki też są ładnie przezroczyste. Takie właśnie rosołowe. Dobrze. Także jak się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia. Pa, pa.